Cześć, witam Was w 164 vlogu i to będzie vlog, w którym wrzucam Wam materiał z zeszłego roku, nawet półtora roku. Jest starszy materiał, ale to jest już ostatni materiał, który mi tak zalegał, także mam nadzieję, że zrozumiecie, wybaczycie. Mam nadzieję, że też będzie ciekawy, choć praca jest stosunkowo prosta. Tutaj chodzi o wymianę przepływowego ogrzewacza wody. Nie bojlera, tylko taki mały podszafkowy bojlerek. Też wymiana taka awaryjna, można powiedzieć, na szybko, bo docelowo tam miały być wymieniane potem meble i tak dalej. To chodziło o to, żeby przez jakiś czas była ciepła woda, bo stary się zepsuł, nie chcieli inwestować już tam w lepszy przed remontem, bo później, z tego co wiem, to później był zamontowany już na siłę ogrzewacz z większym przepływem wody, a ten to po prostu miał być tam na kilka miesięcy do czasu remontu tej kuchni. Także też taka szybka robótka. Ostatnio Wam pokazywałem, jak reanimowałem kabinę, żeby nie ciekła. Teraz nowy ogrzewacz, ale taki najprostszym sposobem podłączony, żeby tylko była ciepła woda, czyli taka pomoc doraźna, można powiedzieć. No, także tutaj chyba nie ma wiele co do mówienia, taka troszeczkę prowizorka, Wam się przyznam, no ale wszystko działało do samego końca, z tego co pamiętam, z tego co wiem, zresztą jak mogło nie działać, nie? No, a już na następnych tygodniach już będą nowsze. To jest ten jeden, który mi tak zalegał, wyskakiwał mi ten filmik, ten materiał, aż krzyczał: weź go wrzuć, weź go wrzuć, a pomyślałem, że no już to stary materiał z kabiny wrzuciłem, to jeszcze ten jeden, który mi tak zalegał, wrzucę i będziemy mieli te zabytkowe, że tak powiem, archiwalne materiały już wszystkie przerobione i potem już będą coraz nowsze. Także cóż, nie przedłużam, zapraszam do oglądania. I jak zawsze do zobaczenia za tydzień. Cześć. No hej, cześć. Dzisiaj jedziemy, moi drodzy, wymienić taki podszafkowy, przepływowy podgrzewacz wody. Podgrzewacz kupiłem, bo tam ludzie nie bardzo wiedzą jak i co. Także tutaj no co tu dużo mówić, no. Jakiejś tam, podejrzewam, wielkiej roboty przy tym raczej nie będzie. Także w sumie odkręcić dwa wężyki, no tylko tyle, że przewód trzeba będzie tam podłączyć, bo ten podgrzewacz bez przewodu jest, także przewód, jakieś konektorki zacisnąć, przytwierdzić do ściany dwa wężyki, kabel do wtyczki i cała robota. No ale jak wyjdzie, zobaczymy na miejscu. Także no cóż, do zobaczenia. Mam nadzieję, że damy radę nagrać. No i tutaj zaczynam od przygotowania przewodu, wtyczki. Wtyczkę do ogrzewaczy, do takich, co więcej prądu pobierają, trzeba pamiętać, żeby zawsze dobrać 16-amperową. Większość wtyczek jest 10-amperowych. Trzeba zawsze patrzeć, tam jest opis, wytłoczone jest, czy jest 10 czy 16 amper. Zawsze trzeba do takich mocniejszych urządzeń, co więcej prądu pożerają, trzeba pamiętać, żeby wtyczkę brać 16-amperową. Tutaj przewodu, plecionki, co prawda nie miałem, zwykły przewód, drut, także
też może być oczywiście. No i tutaj przygotuję właśnie tą wtyczkę, wszystko podłańczam, poskręcam, żeby nie było luzów, bo czy po ogrzewaczach, czy innych urządzeniach, tak jak mówiłem, co więcej prądu, a jakby był jakiś luz, to się robi łuk i się wtedy wypala, wtyczka się topi. Tutaj zawsze trzeba pamiętać, żeby solidnie skręcić to na tych właśnie połączeniach. Także tutaj zwróciłem uwagę sobie, bo chciałem neutralny przewód wkręcić, ale zauważyłem, to już któraś praca była i trochę byłem też rozkojarzony, zmęczony, ale zdarza się, ale tutaj w porę się opamiętałem, jak widzicie, także gorzej by było, jakby powiedzmy nie zauważył tego i to podłączył i powiedzmy faza by była na neutralnym, to by mogło być nie za wesoło. Zawsze trzeba zwracać uwagę, pilnować tych rzeczy. Tutaj przykręciłem i teraz już w samej wtyczce jeszcze podociągam to tak do oporu, żeby, tak jak mówiłem, nie było żadnych luzów. I ktoś tam mógłby powiedzieć, że mogłem wziąć ze starego ogrzewacza przewód. Nie bardzo mogłem wziąć, bo w starym ogrzewaczu był krótki i stary ogrzewacz był podłączony na przedłużaczu. Co powiem szczerze, nie za bardzo to, że tak powiem, ze sobą współgra podgrzewacz i ogrzewacz wody. Tutaj jeden przewód, ciągłość od gniazdka do ogrzewacza będzie bezpośredni, bez żadnych przedłużaczy czy połączeń. Tam co prawda na tym przedłużaczu hulał ten ogrzewacz, ale raczej się nie powinno na przedłużaczach takich urządzeń podłączać. Tutaj też trzeba pamiętać, żeby te przewody dobrze poukładać, żeby tam potem gdzieś nie nachodziły na siebie, nie przecinały się. Prawda, powinienem tam zrobić tak, żeby izolacja wchodziła, ta biała koszulka, pierwsza izolacja pod ten zacisk, ale powiem Wam szczerze, że teraz dopiero po takim czasie, jak to składałem, to zwróciłem uwagę na to, że tutaj takiego trochę ząka zrobiłem. Dobra, wtyczkę mamy. Teraz będziemy podłączać ogrzewacz. Tutaj jak widzicie, nowiutki ogrzewacz. Powiem Wam, że kupowałem go w ciemno, ale w summa summarum kupiłem dokładnie taki sam jak był. Tutaj musimy zdjąć tą przednią osłonę, żeby dostać się do środka, żeby tam móc podłączyć przewód.
No i tutaj jak widzicie mamy kostkę i do tej kostki musimy się wpiąć. Nie każdy też przepływowy ogrzewacz można podłączać do gniazdka, bo to zależy też właśnie od mocy. Także tam powyżej bodajże 1,5 kW już musi być bezpośrednio podłączone do puszki, czy tam kabel bezpośrednio wychodzić nie można już powyżej 1,5 kW, bodajże 1,5 kW, o ile nie chcę w błąd wprowadzać, ale z tego co tak kojarzę, to do 1,5 kW można na wtyczkę, później już trzeba bezpośrednio podłączać do puszki. Ten to był mały podgrzewacz, tam on miał bodajże chyba 1,5 kW, także to spokojnie na wtyczkę można było podłączyć. No i tutaj trzeba zwrócić uwagę, żeby też fazę do fazy podłączyć, neutralny do neutralnego, tak żeby też nie pomylić tych przewodów. Tam gdzie mam kciuka teraz trzymam, tam jest naklejka i tam jest opisane, który jest do którego. No i tutaj ten przewód układam, tą blokadkę przykręcę, żeby tego kabla gdzieś tam nie wyszarpnąć. No i w sumie mamy ogrzewacz podłączony, zakładamy z powrotem obudowę. No i to mamy gotowe, teraz pozostanie nam zdemontować stary ogrzewacz i podłączyć ten nowy. No i tu jak widzicie ten kabelek krótki był i tam potem był też przedłużacz. Także no tutaj chciałem uniknąć tego przedłużacza, także zrobiłem dlatego taki dłuższy kabel. No, oczywiście sprawdziłem najpierw wodę, czy zamknięta i teraz odkręcam wężyki, jak widzicie. Tutaj nie są jeszcze stare, są te nowsze wężyki, także wężyków tutaj nowych nie było potrzeby zakładania. Jak widzicie, prawie identyczny ten ogrzewacz, co kupiłem. No i tutaj jeszcze uszczelki i przyłącza do tego nowego ogrzewacza. Zasłonki ściągamy niepotrzebne. Uszczelki, uszczelka z sitkiem na zimną wodę, zwykła uszczelka na ciepłą wodę. Tu
Tu jeszcze przejściówkę musimy założyć na zimną wodę. I tutaj dokręcamy, ale to z wyczuciem, bo to jest plastik, no żeby nie przesadzić, albo nie zerwać gwintu, albo nie ułamać, bo to plastikowe to łatwo ułamać. No i teraz możemy przykręcić właśnie wężyk zasilający. Jeszcze sprawdziłem, czy jest uszczelka, bo czasami lubią wypaść te uszczelki i potem cieknie. No i teraz na ciepłą wodę. Dociągamy. Zawsze przy takich ogrzewaczach czy bojlerach trzeba też pamiętać, żeby przed podłączeniem do prądu napełnić to wodą, żeby nie włączać tego, jak jest puste, bez wody. Tutaj nie wiem, czy mi uchwyciłem to, czy nie, no ale oczywiście tej wodę przepuściłem, przez to dopiero potem podłączyłem do prądu. I ten kabel starałem się schować gdzieś za szafką. No i to już mamy podłączone i teraz odkręcam i sprawdzam wodę, czy leci. No tutaj oczywiście też nie będzie jakiegoś tam ciśnienia wielkiego, nie będzie to jakoś tam super szybko leciało, bo to jest przepływowy, mały podgrzewaczek, także ta woda bardziej psiurka niż leci. Tu jeszcze dodatkowo perlator był przypchany, to zaraz zobaczycie, to tutaj oczywiście go wziąłem, wykręciłem, obczyściłem, żeby ta woda trochę szybciej leciała. Jeszcze sprawdzam i zobaczycie, jeszcze jakiś brud poleciał. O. I to też przypchało, także to warto przeczyścić. Wtedy troszkę szybciej, no tak jak mówiłem, w tych przepływowych, tych malutkich do 1,5 kW to ta woda tam szybko nie będzie leciała, bo tam mały przelot jest, no żeby to zdążyło nagrzać tą wodę. To już takie uroki takich ogrzewaczy przepływowych. No i tu, jak widzieliście, nie było jakiejś tam wielkiej roboty, tam nie chcieli, żeby do ściany przytwierdzać, bo to przejściowe, byle tylko grzała im wodę, bo tamten też tak stał i mówiłem, żeby tylko zrobić tak, żeby grzało, bo to jest na 2-3 miesiące ten podgrzewacz. Nie lubię takich prowizorek, no ale klient płaci, klient wymaga. Także no podłączyłem, działa. Starczy na dzisiaj chyba tej pracy. No, tam podgrzewacz, jak widzieliście, tam miałem z konektorkami, ale plecionka, a tutaj przewód taki z drutem, także no konektorów tam na pewno nie było trzeba, nie? Także tam, no jak przejściowo, to przejściowo, no tylko byle bezpiecznie było nawet przejściowo. Także no cóż, woda grzeje, kolejny klient zadowolony, a ja mogę jechać dalej. Także na razie to tyle, dzięki, cześć.